Jeszcze na początku XX wieku była wsią rybacką i nadmorskim kurortem. Powstała z marzeń, wbrew szydercom i niedowiarkom, nazywana Białym Miastem i polskim oknem na świat. Zachwyca ciekawymi muzeami, przepięknymi krajobrazami, niebanalną architekturą. Zapraszamy do Gdyni. Na początku była plaża. Aż trudno sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie obecnie znajduje się centrum miasta z nowoczesnymi budynkami, stało zaledwie kilka rybackich chat istniejącej od średniowiecza wioski o nazwie Gdynia. Na początku XX wieku Gdynia zaczęła stawać się kurortem dla osób mniej zamożnych, których nie było stać na pobyt w Sopocie lub którym nie podobał się niemiecki charakter kurortu. Tuż przy plaży w 1904 roku powstał Kurhaus, czyli dom zdrojowy ze skromnymi pokojami, łazienki kąpielowe i niewielkie molo. Być może Gdynia dalej rozwijałaby się jako nadmorska miejscowość kąpielowa, gdyby nie decyzja polskiego rządu z 1920 roku o budowie w tym miejscu portu i miasta. Port uniezależniłby gospodarkę Polski od kaprysów władz wolnego miasta Gdańsk. O początkach budowy przypomina drewniany krzyż postawiony na pamiątkę wbicia pierwszego pala pod budowę mola portowego w maju 1921 roku. Po rozbudowie portu przeniesiono go w obecne miejsce bliżej wybudowanego wcześniej budynku mieszczącego biura naczelnika budowy portu. W budynku tym pracował inżynier Tadeusz Wenda, obok ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego najważniejszy twórca portu. Skromny i pracowity, z doświadczeniem wyniesionym z budowy kolei w Rosji oraz z budowy portów w Indawie i Tallinie, kierował pracami w Gdyni przez 12 lat. Następnie działem techniczno-budowlanym nowego portu. Rok 2021 w Gdyni został ogłoszony rokiem inżyniera Tadeusza Wendy, a wydarzenie to uwieczniono muralem na jednym z budynków. Budowa nowego portu budziła zainteresowanie w całej Polsce. Organizowano nawet wycieczki, nie tylko na Hel, ale i po porcie. Niecałe 100 lat później wyruszyliśmy i my na wycieczkę po porcie gdyńskim. Dopiero z pokładu statku wycieczkowego można sobie wyobrazić rozmach, z jakim zbudowano nowy port. Część basenów portowych, jak basen prezydenta Mościckiego, z którego wypłynął nasz statek, powstała przez wybudowanie nabrzeży wychodzących w morze, skonstruowanych przy pomocy kesonów. Większość basenów portowych została jednak wykopana na lądzie, także część przeznaczona na stocznię. Również baza polskiej marynarki wojennej znajduje się w części wykopanej na lądzie. W czasach PRL-u fotografowanie okrętów wojennych było zakazane, a dziś fregaty, korwety czy okręt podwodny Orzeł są w zasięgu naszych obiektywów. Rozwój portu na przestrzeni lat jest imponujący.
Powstał terminal kontenerowy, zbudowano nowy, większy terminal promowy, a wartość przeładunku towarów wzrosła z 10 tysięcy ton w 1924 roku do 24,5 miliona ton w 2020 roku. To jednak nie koniec rozbudowy. Wejście do portu jest chronione przez liczący sobie 2,5 km falochron. W niedalekiej przyszłości poza nim ma powstać kolejna część portu. Gdynia to jednak nie tylko port, ale i szybko rozbudowujące się miasto. Do wybuchu II wojny światowej dawna wieś przekształciła się w miasto liczące blisko 130 tysięcy mieszkańców. Szybkie przemiany krajobrazu miejskiego najlepiej zauważyć poprzez porównanie dawnych zdjęć ze współczesnymi widokami. Przykładem może być skrzyżowanie ulicy Świętojańskiej z 10 lutego, gdzie kiedyś stał dom rodziny Plichtów, w którym w 1921 roku zamieszkał Stefan Żeromski, pisząc „Wiatr od morza”. W budynku tym znajdował się też jeden z najbardziej znanych gdyńskich zakładów fotograficznych – Fotobrom. I z tego miejsca zapraszamy, jak to w naszych filmach bywa, na kolejne spotkanie z dawnymi mieszkańcami i gośćmi Gdyni oraz widokami miasta. Pomimo upływu lat wrażenie na odwiedzających robi rozmach, z jakim zaplanowano Gdynię, układ ulic, stonowana jasna kolorystyka Białego Miasta, a przede wszystkim modernistyczna architektura budynków, które stanowią jedne z najwybitniejszych przykładów tego stylu w międzywojennej Polsce. Szczególną uwagę zwracają monumentalne budynki. Widać w nich również inspirację architekturą okrętową, szeregi dużych okien, jak na statkach pasażerskich, zaokrąglenia jak na kadłubach, czy też wieżyczki nawiązujące do sterówek. Jednym z najbardziej okazałych budynków jest tzw. bankowiec, czy też budynek tzw. ZUP-u, mieszczący obecnie Urząd Miasta. Zmierzając ulicą 10 lutego w stronę morza, warto zatrzymać się także przed budynkiem Poczty Polskiej. Jego wygląd odbiega od pierwotnego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obiekt został rozbudowany, zachowując swój modernistyczny charakter. Bardzo nas zainteresowała miejska hala targowa. Powstała ona w latach 1935–38. Przykryta parabolicznym dachem, jest jedną z nielicznych w Polsce realizacji nurtu konstruktywizmu, który podkreślał w wyglądzie elementy konstrukcyjne. Przeznaczona do handlu produktami żywnościowymi, składała się z hali głównej do sprzedaży warzyw i owoców
2 odrębne części przeznaczono z kolei na handel mięsem i rybami. Hala posiadała w podziemiach 8 basenów rybnych i chłodnie do przechowywania bananów. W budynku znajdowały się także jedne z najnowocześniejszych w Europie wietrzalni owoców. W czasach PRL-u mieszkańcy i przyjezdni chodzili na halę, by kupić nieosiągalne gdzie indziej towary przywożone przez marynarzy, jak dżinsy, luksusowa bielizna, zachodnie papierosy, kawior, banany i cytrusy. Nowoczesna zabudowa wypierała starą rybacką Gdynię. Pamiątką po najstarszej Gdyni jest ukryty pomiędzy wielkomiejską zabudową dom rodziny Skwierczów przy ulicy Starowiejskiej. Stoi on ukośnie do ulicy, która, kiedy dom powstawał w 1904 roku, była krętą polną drogą. Współcześnie nazywany jest domkiem Abrahama, ponieważ to w nim spędził ostatnie lata swojego życia pisarz i działacz na rzecz polskości Pomorza Antoni Abraham, nazywany królem Kaszubów. Reliktów tej najstarszej Gdyni jest niewiele, gdyż prężnie rozwijające się miasto potrzebowało terenów pod nową zabudowę. Również na terenie portu pojawiły się budowle w stylu modernistycznym. Jedną z nich jest budynek dworca morskiego. Znajdujemy się na tarasie dawnego dworca morskiego. To właśnie stąd wyruszały swój atlantycki rejs polskie statki pasażerskie. Dokładnie z tego miejsca, gdzie obecnie stoi statek towarowy. Stąd wyruszały Polonia, Pułaski, Piłsudski, Kościuszko, Batory, Sobieski, Chrobry i wreszcie jako ostatni Stefan Batory. Polskie statki pasażerskie nie odpływają już z nabrzeża przy dworcu morskim. Jednak służy ono nadal rozładunkowi towarów, a sam budynek mieści w sobie jedno z najciekawszych w Polsce muzeów – Muzeum Emigracji. Nie ukrywamy, że jest to jedno z naszych ulubionych muzeów, nie tylko ze względu na temat, ale i formę przedstawiania treści. Na wystawie można poznać historię migracji człowieka na przestrzeni dziejów ze szczególnym podkreśleniem polskich losów. Przedstawiana jest emigracja polityczna z okresu zaborów, jak i zarobkowa. Ta ostatnia wzbudziła nasze szczególne zainteresowanie. Na ekspozycji można zrozumieć, w jak ciężkich warunkach bytowych znajdowali się ludzie decydujący się opuścić swój dom i nieraz całymi rodzinami udać się w nieznane w poszukiwaniu lepszego życia. Poprzez kolejne sale możemy symbolicznie towarzyszyć emigrantom w ich podróży koleją do portów w Hamburgu, Bremie lub Trieście, a także w ich ciężkiej przeprawie przez Atlantyk pod pokładem statków w dusznych, stłoczonych pomieszczeniach. Po wielodniowej podróży statek finalnie dopływał do portu na Ellis Island, skąd roztaczał się fantastyczny widok na panoramę Nowego Jorku. Co za ekscytacja z jednej strony, a być może i przerażenie, obawa, strach przed nieznanym. Jednym z najbardziej niezwykłych eksponatów w muzeum jest olbrzymi model legendarnego liniowca Batory w trakcie budowy na pochylni. Dworzec morski podejmował nie tylko statki pasażerskie, szczególnie w czasach wojny. We wrześniu 1939 roku Gdynia po zajęciu przez wojska niemieckie zmieniła nazwę na Gotenhafen, czyli Port Gotów.
i stała się jedną z głównych baz okrętów Kriegsmarine. Do nabrzeża przy dworcu morskim cumowały niemieckie pancerniki, między innymi słynny Bismarck, skąd wyruszył w swój pierwszy i ostatni zarazem rejs zakończony na dnie Atlantyku. Potężna baza marynarki, jaką stał się port w Gdyni, wymagała wielu rąk ludzkich do pracy. I tylko z tego powodu nie wysiedlono w całości polskiej ludności miasta. Tym niemniej między październikiem 1939 a marcem 1941 roku wysiedlono 70% polskich mieszkańców. W 1942 roku w porcie zatonął Titanic, a raczej wielka makieta statku stworzona na potrzeby niemieckiego filmu o słynnej katastrofie o odpowiednim wydźwięku propagandowym. Trzy lata później Gotenhafen opuścił dawny statek wycieczkowy Wilhelm Gustloff z ponad 10 000 uciekinierów, głównie cywilami. Kilkanaście godzin po opuszczeniu portu statek został zatopiony przez sowiecki okręt podwodny. Liczba ofiar znacznie przekroczyła tę z Titanica. Uratowano zaledwie 1215 osób. Gdynia po wojnie staje się miastem powrotów. Powracają ocaleni przedwojenni mieszkańcy, powracają statki i okręty. Dwa z nich cumują obecnie przy Nabrzeżu Pomorskim. Pierwszym z nich jest niszczyciel ORP Błyskawica. Zbudowany w Anglii, brał udział w walkach u wybrzeży Francji, Norwegii, na Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Od 1976 roku Błyskotka, jak nazywają pieszczotliwie okręt marynarze, pełni rolę muzeum. Równie wartym odwiedzenia jest stojąca obok Biała Fregata, jak poetycko nazywany jest dawny statek szkolny Wyższej Szkoły Morskiej, żaglowa fregata Dar Pomorza. Zbudowany w Niemczech w 1909 roku, został zakupiony 20 lat później przez Polskę, głównie ze składek mieszkańców Pomorza, stąd jego nazwa. Przez lata na jego pokładzie wykształciły się pokolenia oficerów polskiej floty handlowej. Do historii przeszedł jego przedwojenny rejs dookoła świata. Od 1982 roku statek jest udostępniony do zwiedzania, a jego zadania szkoleniowe przejął żaglowiec Dar Młodzieży, który w przerwach między rejsami szkoleniowymi cumuje w pobliżu. Obecność statków żaglowych jest niewątpliwą ozdobą nadmorskiego centrum Gdyni, które w ostatnich latach ulega znaczącym przeobrażeniom. Szczególną uwagę zwraca liczący 125 metrów wysokości kompleks wieżowców Sea Towers oraz powstała na miejscu dawnego nabrzeża przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich Dalmor marina dla jachtów z budynkami mieszkalno-biurowymi. Kilkaset metrów dalej znajduje się jeszcze jedna przedwojenna marina jachtowa. To z niej wyruszył w pierwszy polski samotny rejs dookoła świata Leonid Teliga, a także kolejni samotnicy, którzy okrążyli glob ziemski, jak Henryk Jaskuła i Krzysztof Baranowski. Pomiędzy masztami jachtów można dostrzec piaszczystą plażę, która przypomina o dawnym przebiegu linii brzegowej. Latem przyciąga tłumy plażowiczów, po sezonie jest urokliwym miejscem spacerowym. Od początku w Gdyni nieopodal tej plaży wznoszono obiekty wskazujące, że jest to miasto, którego mieszkańcy cenią sobie dobrą rozrywkę i zabawę. Jednym z nich była nieistniejąca już restauracja Kasyno z największym w Gdyni parkietem oraz hotel Riviera, będący obecnie klubem marynarki wojennej. To właśnie w Rivierze odbywały się liczne bale jak bal starych kawalerów czy bal wełniany. Inny rodzaj rozrywki oferują wnętrza Teatru Muzycznego. Ukończony w 1979 roku jest największym teatrem muzycznym w Polsce.
Odbywają się tam koncerty, przedstawienia operetkowe i muzykale, a także organizowana jest gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, podczas której najlepszy film otrzymuje nagrodę Złotych Lwów. Poprzedzające galę pokazy filmów odbywają się nie tylko w budynku teatru, ale także w kinie Helios i Gdyńskim Centrum Filmowym. Spoza wspomnianych budynków wyłania się Kamienna Góra. Od początków miasta, ze względu na wspaniałe widoki na morze, była ulubionym miejscem budowy domów przez najzamożniejszych mieszkańców Gdyni i przyjezdnych. Poniżej szczytu znajduje się punkt widokowy, do którego można dotrzeć uruchomioną w 2015 roku kolejką. Pomimo coraz wyższych drzew ograniczających widok, jest to nadal miejsce oferujące widok na miasto i port. Gdynia to nie tylko gwarne, pełne życia centrum. To także zakątki oferujące ciszę i spokój, piękne widoki i wspaniałą przyrodę. Takim miejscem jest położone na południowych krańcach miasta Orłowo. Jego urok stanowi niewielka plaża z molem oraz przepiękny widok na klif orłowski, którego ściana cofa się mniej więcej o 1 metr rocznie. Uroda tego miejsca przyciągała artystów. Jednym z nich był malarz morza i widoków morskich Antoni Suchanek, uczeń Józefa Mechofera i Leona Wyczółkowskiego. W czasie wojny pomagał w ukryciu obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Po wojnie powrócił do Orłowa, a jego postać została uwieczniona pomnikiem artysty siedzącego na ławeczce. Nieopodal wznosi się jeden z najstarszych budynków Gdyni. To dawna gospoda Johanna Adlera, który uruchomił ją w 1840 roku na potrzeby gości poszukujących spokoju i nadmorskich widoków. Obecnie budynek należy do miejscowego liceum plastycznego. Uroki Orłowa przyciągnęły także Stefana Żeromskiego, który przybył tutaj dla kuracji po ciężko odbytej chorobie hiszpanki. W domku, w którym gościł pisarz, mieści się obecnie kawiarnia, której ogródek oferuje miejsce pozwalające cieszyć się widokiem morza. Również północne krańce Gdyni oferują miejsca oddalone od gwarnego centrum. Takim miejscem są Babie Doły, z zejściem numer 1 na gdyńskie plaże. Miejsce to jednak sprawia wrażenie bardziej tajemniczego za sprawą ruin budynku wystającego z morza w odległości kilkuset metrów od plaży. To pozostałości utworzonego przez Niemców podczas okupacji tajnego ośrodka badawczego Hexengrund, czyli Ziemia Czarownic. Ośrodek zatrudniający ponad 2,5 tysiąca robotników zajmował się budową i testowaniem torbet samolotów Luftwaffe. Po zakończeniu wojny porzucony obiekt uległ zrujnowaniu. Jego tajemniczy wygląd budził wielokrotnie zainteresowanie filmowców. Widoczny jest m.in. w serialach Czterej pancerni i pies, Kryminalni czy Zbrodnia. A my polecamy miniserial o powstawaniu portu w Gdyni, Miasto z morza, który zdążyliśmy obejrzeć podczas naszego pobytu w tym mieście. Nasz kolejny krótki pobyt w Gdyni powoli dobiega końca. Jest tu jednak jeszcze wiele innych historii do poznania i miejsc do zobaczenia. Zatem wiemy, że tutaj jeszcze wielokrotnie powrócimy. Zapraszamy do Gdyni. Do zobaczenia.